Morgen, dzień 6. To samo obozowisko, już częściowo zebrane, bo jak widzicie właśnie się przejaśniło, także jest to najlepszy moment, żeby zwinąć namiociki i ewakuować się z tego miejsca, bo dzisiaj musimy dotrzeć do promu i musimy zrobić to dosyć sprawnie. Do przejechania 80 km, po drodze zdecydowanie walka z wiatrem i być może z deszczem, aczkolwiek według najnowszej prognozy, którą sprawdził Paweł, ma tutaj padać o 10, a o 10 już nie chcemy tutaj być, także jest szansa, że się ewakuujemy na czas. Już nie chcę jeździć. Pogoda jest najgorsza, jaką kiedykolwiek mieliśmy, ale to nawet nie jest problem, bo jeździliśmy parę razy, jak było tak zimno, ale namioty i taka pogoda to jest bardzo trudne, bo jakbyśmy wychodzili pod dachu, to by się jechało dużo łatwiej. Tak jak na zeszłym roku też było parę dni takich, że były zimne, ale jak wychodzisz z domu, a wszystko czyste, suche, no to nie ma problemu, a te namioty to... No nie na taką pogodę mam wrażenie, ale no damy radę. Jeszcze dwa noclegi pod namiotem i potem śpimy w ciepłym Szczecinie gdzieś. Czy jesteś zaskoczony takimi warunkami na tym obozie przetrwania? Nie no, przecież jadę z wami. No jedziesz, pierwszy raz. No właśnie dlatego jest taka pogoda. Aha. Ruszamy dzisiaj do Selin. To jest pierwszy punkt. Tam się pokręcimy, a później jedziemy w stronę promu i zobaczymy, co przyniesie dzień. Do Stralsundu 41 km. No nawet od biedy, jakby prom był zamknięty, można jechać tam. Ale ruszamy. Signal kommt. Signal idzie. Kommt sygnał. Drogę, którą teraz śmigamy, znacie na pewno z poprzedniego odcinka, jak jechaliśmy do Sassnitz. To jest ten sam kierunek, z tym, że do Sassnitz skręcaliśmy w lewo, a teraz do Selin w prawo. O, takie rozwiązanie nieciekawe, bym powiedział. Ale inaczej nie dało się pojechać. Trzeba uważać, trochę wąsko, jak się z sakwami jedzie. Tak wiecie, akurat. A tu jakiś zbłąkany turysta jedzie. Jak tam leszcze? Jedziecie? Patrzcie go, Pedałujemy, a nie tam jaki jakieś śmieki kolarz, dupki. szosowiec. Strzałki rowerowe są, ale drogi rowerowej brak. Nie szkodzi. Mamy sobie radę ulicą. Przyjeżdżając z Polski ma się duże doświadczenie w jeździe główną drogą. Coś się stało z Pawłem. Wiesz, pytanie, czy to jest mała awaria, czy trzeba wezwać statek matkę? Statek matka odjechał. Nie mamy już naszego sprintera, który by podjechał, zobaczył, co się dzieje, wrócił, wziął imadło, klucz nastawny Albo kowadło. albo kowadło. Niestety jestem skazany teraz tylko na siebie. Coś mi się wkręciło w szprychy. Ups, urwał się? Urwał się, wkręcił, no i dobrze, że szprychy. Szprychy całe? Chyba tak, ale a sznurek już nie. Ładnie się zablokował, czy to zerwało się od razu? Nie Czy wiem, zahamowało tak cię? naprawdę, wiesz, coś zaczęło, wiesz, strzelać. Aha, I ty się masz takie kopyto, że nie czujesz, że tam jest zablokowane? w ogóle, no. No Zawinęło dobra. się wokół tarczy. Ważne, że szprychy całe tam, kij ze sznurkiem, nie? Sznurek, strata, sznurek. Ta jest do kieszeni schowa, bo się przyda, nie? O! Złapał jednak. A, czekaj Rex, musisz zatrzymać, bo cała sakwa ci wisi. Poczekaj. Powoli, powoli, O powoli. kurde, cała wisi. No teraz widzę. No, A, widzę, no. widać. To wygląda jak jakieś sanatorium. No bo to jest to właśnie, tylko że oni część wyremontowali. To jest ten długi kompleks, a teraz to jest schronisko młodzieżowe. No. Tutaj, ta część. A ta, 8 budynków po pół kilometra każdy, Rex. no. A, bo to jest to, o czym mówiliśmy. Tak, tylko że część widzisz, to już są na przykład nigdy nie ukończone, nie? Tak, ja o tym oglądałem, no. Albo w sensie ukończone, ale zdewastowane jakieś. No, jak tak powoli sobie będą robić, to może teraz zrobią fajny kompleks. Tamten remont... Ale taka niezła demolka tu jest. No. Tutaj trasa rowerowa, że w prawo. Ale zobaczmy, co się uda. Tak, prawo. Tu nie przejedziesz, wiesz? A, bo zobacz, tam masz budowa jest, zamknięte no, masz. zakaz ruchu. Dotarliśmy do Prory, czyli tego
długiego sanatorium, kompleks w 4,5 km długości, 8 budynków po pół kilometra, przynajmniej tak mówi tablica. Natomiast to jest taki kolejny projekt, który powstał za czasów panowania takiego tureckiego malarza tutaj w Niemczech. No i jak widać dopiero kończony jest w tych czasach, jak nie jeden jego projekt, który wymyślił, to dopiero teraz go kończą. I to jest właśnie przykład też na to, że to co on zaczął, teraz Niemcy kończą. Tak w ogóle to w planach budowy tego wielkiego kompleksu to było, że to jest sanatorium na 20 000 osób. Także naprawdę plan jak na malarza z Austrii przystało. Chodziło o to, żeby mogli sobie wszyscy robotnicy z Niemiec przyjechać na tanie wczasy i taki to miał być dodatkowy benefit dla tych osób. Ale jakoś system upadł w 89 i czy 90, nie wiem, w którym Wielki Mur 90. Berliński Wielki Mur. Mur berliński w którym 90? 90 chyba. Albo 89. Albo 89, jakoś tak. No, generalnie po upadku Wielkiego Muru trochę plany się sypły, bo już nie było wschodnich Niemiec i już... Wielkiego Muru Chińskiego. Improwizujemy, bo tak naprawdę w ogóle nie znamy historii tego obiektu. Tu się kończy pierwszy budynek Tu zaczęła się drugi. i niby 8 takich. Nie wiem, czy będzie nam dane A przejechać. widzisz, jakie wzdłuż. są wyjścia na dach fajne zrobione? Na tarasy jakieś tam Tak, dachowe? tarasiki na dachu. Elegancko to wygląda. Mur niemiecki. No, oryginałka. I jakiś tam robotnik jeszcze był. Patrz tu, ogródki normalnie, balkony, wow. Czad, Tak, no balkony lepiej na morze, nie? fajne no. Rescue. O, nie ma przejazdu, niestety. Musimy sobie popatrzeć na morze. Stamtąd przyjechaliśmy. No a teraz co? W tamtą stronę. Teraz jedziemy tam. Jakiś fajny bunkier jest. A to Selin jest chyba jeszcze dalej. Ale zobacz, to jest wszystko połączone. No tak. Uwaga. Dobra. I to wygląda jakby w ogóle działało przez chwilę. No teraz jakaś dyskoteka jest napisane jakby M3, jakby kiedyś tutaj Miami, Nie, no zobacz, tu normalnie jest bo tam jest taki centrum, noclegi jakieś tam podejrzewam. jest centrum archiwum. Bo wiecie, może tam być coś takiego, wiesz, a muzeum coś. Tak. I wszystko jest połączone, no niesamowite. To jeszcze niewyremontowana część, a tutaj dla kontrastu część wyremontowana. Wszyscy stąd idą, więc tu musi być coś fajnego. Ale zobaczcie, jakie tam miały być tarasy albo coś, takie jakieś fajne, ładne. Panie, jaka demolka tutaj. No, jak Borneo Solinował coś. Z tym, że troszeczkę już odrestaurowane. O, Ale to trzeba mieć też pomysł, żeby zrobić betony na plaży, co? Zobacz. Myślisz, że to było jakaś zobacz. przystań? przypadkiem, żeby po prostu piasek nie No tak, sypał moim zdaniem to miały być ręcznik. leżaczki tutaj sobie leżeć No, i brać kąpiele słoneczne. Żeby piasek nie przeszkadzał? No, Idziesz na plaży, żeby piasek nie przeszkadzał? Tacy wygodni no byli. tak. No ale zobacz, no zabetonowali plażę. No, To. trochę tak. Wydaje mi się, mogło coś nierealnego, nie? A jednak niemiecka myśl konstrukcyjna dała radę. I się jeszcze trzyma tyle lat. Kiedy nowe spotyka się ze starym. Ta część pięknie wyremontowana. Zobaczcie, każda część ma swoją nazwę. Jasmund, Hiddensee, Granic, Arkona, Cudar. Nie wiem, czy poprawnie wymawiam te nazwy niemieckie, ale się staram. Więc za starania też się należy nagroda, prawda? Bardzo ładnie. Każdy z wyremontowanych budynków ma nieco inny charakter. Jak myślicie, jedna firma zainwestowała w to? nie, ja to oglądałem, to było, że wielu różnych inwestorów. Okej. Bo to każdy budynek ma nieco inny charakter, tak? No. A Wiesz, fajnie o tym to- teraz gadamy, że można to w różny sposób podzielić na inwestorów, nie? Mhm. Per blok, per segment, udziały, wiesz. To też mogą być takie apart hotele, nie? Tak, Żeby- no mówię, takie udziały, Możesz no. nawet jeden apartament, nie? Możesz No, kupić jeden, tak. możesz kupić całe skrzydło, możesz kupić 10 pewnie Tak. i tworzą się jakieś takie...
i to pewnie były kupowane przed rozpoczęciem remontu, żeby jakby za taką Sfinansować kasę to, no. sfinansować remont. Czekaj, wjadę tu. Tylko wiesz, to jest trochę tak jak z naszym falowcem, nie? Idę na spacer dookoła bloku, nie? Proszę bardzo. Tyle pożaru to chyba nie. Piękna, wielka płyta. Takie wschodnie Niemcy? Nie wiadomo, czy ktoś tu mieszka, Może czy to nie. były Ale... hotele jakieś. No, może tak. Nie, no są firanki w oknach, to może. Ale tak nie wygląda to za dobrze. No, uważaj, wschodnie Niemcy, wschodnie Niemcy. No, tu elegancko. Nie, ale to tak trochę widać, jakby było tutaj kurortowo kiedyś. No. Jakby to był kurort, a teraz to po prostu... Czy my już jesteśmy w tym Binz? Tak. Czy to jest Binz? Dobra. A może teraz ta porora już wszystko zabrała po prostu. Może też tak być, że wiesz, Może to tak kiedyś być, było. że tam się A jak się przeniosło pootwierały centrum. te apartamenty, hotele jakieś. W każdym razie jeszcze taką ciekawą rzecz w tych starych blokach, czy takich jak u nas z Wielkiej Na Płyty mają. półpiętrze ewidentnie, bo tu widać drzwi do windy. Tak, mają windy podokładane z zewnątrz i to prawie wszędzie. Także słyszałem kiedyś, że w Gdańsku na Chełmie się zastanawiali nad tym pomysłem, ale oczywiście u nas to się dłużej zastanawiają niż realizują. A tu już wszędzie są, fajnie to wygląda. Wjeżdżamy chyba do takiej części bardziej willowej. Ładne domki. Przyjechałem z wami, podobno to jest jakieś fajne miejsce, mówiliście. Molo, chciałem Ci pokazać. Chyba Moleczko. Molo w Binz. Drewniane. Takie chyba już długo nie remontowane. Ale też ma taki swój klimacik. I zobaczyć jakieś fajne widoczki może. To, co jest niezmienne dla nas na Rugi, to wiatr. Towarzyszy nam przez całą wycieczkę i dzisiaj jest już nieco słabszy, ale wczoraj dochodził do 50-60 km na godzinę. Dzisiaj tam podobno około 30. Tak wygląda pit stop. Wymiany karty, baterii. Wszystko naraz się pokończyło. Dobrze, że na pauzie, bo jak w ruchu to Maciek wtedy zawsze zły. Mojemu to mniej więcej tyle to serwis Formuły 1, także... Tu mamy karty, zielone, bierzemy sobie pierwszą. Oczywiście podpisany, bo Maciek jest bardzo porządny. Trójeczkę. Trójeczkę odkładamy, żeby wiadomo kiedy... 64 wkładamy teraz. Czwórkę? 64. Że kartę? Tak. Taka malusia. Tak, czekaj, ja przytrzymam. Czyli, że wiatr ją może Tak. cyknąć? Myślę, że tak. Weź tą teraz trzymaj, daj tą. Dobra. To byłby moment. To byłby moment. I wspomnienia wszystkie by uleciały chwile Jak ulotne ulotnych. jak lotka. Ulotne chwile. Łapie jak fotka. Dobra. Już tutaj mamy jedną 128 pełną, i 64 pełną. Czyli będzie filmów. Coś tam się W nagrało. zasadzie to już są. Coś tam się nagrało, ale kto to pomontuje, słuchajcie, to nie są takie proste rzeczy. Poszukujemy tego na staż montażystę. Za darmo najlepiej, to uczciwa cena. Do CV, albo za punktu z wolontariatu jeszcze I mogą. teraz wrzucamy kamerkę do klateczki, zamykamy, otwieramy, podłączamy USB, To nie są proste sprawy, ja widzę. mikrofonik, ciach, Chociaż tak w tym Action to jest trochę szybciej niż GoPro, widzę. i ciach. Jesteśmy i Gotowi do roboty. jedziemy. Reksa bierzemy, czy go zostawiamy tutaj? Reksu poszedł jeszcze zdjęcie dla Was zrobić. O, on robi dobre zdjęcia. Do zobaczenia później na szlaku. Ja bym zrobił fotkę. Słuchajcie, podjazdy srogie. Jeździmy góra dół. No tak,
Zjazd z klifu do miejscowości na klif. Tak to wygląda. Także różnica przewyższeń jest duża. Teraz do Selin, jakieś 5 km, ale poruszamy się w żółwim tempie właśnie przez te podjazdy. Ja pierniczę. Wydaje ci się, że to już koniec podjazdu. Tu się wyłania jeszcze bardziej stromy podjazd. Już teraz jest 9%. To zaraz nie wiem ile będzie, 12? Paweł to stylem alpejskim robi. %, było w jednym To miejscu. chyba największa górka tej wycieczki jak dotąd. To jak jedziemy? Jedziemy tędy? Czy Tędy. Wiesz co, ja proponuję nie przez las. Ten jest naokoło trochę, nie? Trzymajmy się No, to jest tak, asfaltu. To po prostu wyjeżdżamy z lasu, jedziemy obok lasu, Tak. wyjeżdżamy do Selin. Nie, bo powiem ci, to jeżdżenie po lesie to jest killer, nie? To było 12, mówiłem ile? 12% jak wjeżdżałem? 14 było. No, także tak. Nie było lekko. Widzę, że nagrywasz cały czas. Dzień dobry. A, bo to jakiś autobus przyjeżdża. O, helikopter przylatuje po nich. Teraz na takim konkretnym zjeździe do Selin. Słaba droga, a tu już jakby lepiej. Ale wszystko co wjechaliśmy to teraz zjedziemy do Selin. Ta część wyspy jest zdecydowanie ładniejsza, ale drogi kiepskie i mega dużo przewyższeń. Tutaj teraz jest drogowskaz na Selin, 4 km, ale to jest szlak pieszy. No nieważne, to będziemy tym szlakiem jechać. To jest pieszy na Selin, ale nie ma innego. Jak będzie tu. Poszła. Długi był, nie? Fajny, nie? Fajne, tylko mam wrażenie, że właśnie on przejechał, a my zrobiliśmy 3 górki w tym czasie. Wreszcie jakaś normalna nawierzchnia przed tym Selin, bo tamto to jakiś dramat był te kociełby. Ale to nie był szlak rowerowy, Rozy. To był szlak pieszy. Pieszy, oczywiście. Coś Ale- tam się nam pokiełbaziło. Ale były drogowskazy pieszego szlaku, rowerowego szlaku, przecież też tam na tym rozwidnionym gdzie ja do was niby dołączyłem. tak, nagle później No. Selin zniknęło. Mi się Tak. wydaje, że Selin przy zameczku w górę było. Ale Mogło tak być, że rowerowe gdzieś tam szło przy tak, bo zameczku to w była górę. dobra nawierzchnia tam, nie? Dobra. O, teraz to się jedzie. Miejscowość Selin. Idziemy zobaczyć molo. W każdej miejscowości jest jakieś molo. Chyba zaczyna padać. Ja też bym założył kurtkę w sumie. No to ja też. Wszystko. Jak pada deszcz, a Rex mówi sprawdźmy pogodę. To sprawdzamy. Czyli pada. Chodziło mi o to, żeby sprawdzić prognozę. Ile kwadratów zdobyłeś? O tyle, na razie. To duże jest? Ale róg jeszcze masz do objeżdżenia trochę widzę.
Pogodę. Czy będziesz mógł tu przyjechać z rodziną. Dobra, chodźcie na to molo, już nie pada, chodźcie. Nie ma czasu, trzeba kręcić kilometry. Taka pogoda pod psem, ale co by się tam przejmować. Nie takie pogody przeżyliśmy. Tyle, że no chłodno jest. Kurczę, jak tak pizga deszczem, jeszcze ten silny wiatr, no taka wątpliwa przyjemność z jazdy. No ale według prognozy Pawła nie pada, także zakładam, że to chwilowe załamanie pogody. Ale już tam widzę, chyba molo jest. Wow, a ja wiem, to jest z tą taką kopułą, co się opuszcza chyba. Każdy może ufundować swoją deskę. To śliskie podeszły. Takie molo betonowo-drewniane. Ta konstrukcja z betonu, deski drewniane. No takie ciekawe konstrukcje. Tu jest wiele na wybrzeżu. W zeszłym roku mieliśmy Walbek, jedną miejscowość dalej. Też spotkaliśmy się z tego typu konstrukcją, gdzie na samym początku jest restauracja, a później się przechodzi, idzie pomostem, no i tutaj różne rzeczy są na końcu. No to jest taka jakaś ciekawa kopuła właśnie, która mnie zainteresowała, ta konstrukcja, i to zobaczyć. To jest taki stacjonarny batyskaw. Można wejść do środka, to się wtedy opuszcza na jakąś tam głębokość i można podziwiać rybki. No chętnych dzisiaj nie ma, bo pewnie jak świeci słońce i jest jeszcze jako taka przejrzystość wody, to coś tam widać, ale dzisiaj to nie wiem, czy w takim deszczu bez słońca będzie cokolwiek widać. Ale mi tu zapachniało z budy jakimiś churrosami i innymi słodkościami. Także normalnie skudniałem. Trzeba by zaliczyć jakieś jedzonko, może jakiś fish and chips tu gdzieś po drodze. Rybka jakaś z fryteczkami. Się rozmarzyłem. Jak się nie chce komuś wchodzić, to można skorzystać z takiej kolejki. Nie chce albo nie może. To też na pewno jest zrobione z myślą o niepełnosprawnych. Gratuluję, proszę 3. Dziękuję, o kurczę. Albo możesz wziąć więcej, jak chcesz. Dzięki. Jak tam było? Mokro, wiało, ale fajnie. O kurde. Zmęczyłem się po tych schodach. Dzięki Paweł za czekoladę. Jakoś nie mamy szczęścia do Selin. Przyjechaliśmy, było spoko, a tu się rozpadało. Ale fajnie, że udało się zobaczyć chociaż molo. Trochę jestem głodny, ale te 3 kostki czekolady pozwolą mi przeżyć jakieś 10 minut. Teraz do Putbus, kilka kilometrów pod wiatr. Także 16 na godzinę to chyba maks co wyciągnę z tym ładunkiem. Pizga mocno. Nie mam co mówić, bo i tak tego nie będzie słychać. Jadą konie, jadą! Na każdej wycieczce, jak jest przerwa na siku, to wszyscy sikają, żeby później się nie było, że za 10 minut znowu ktoś chce. Także to była taka przerwa konfiguracyjna, zmiana kurteczek, sikanie, jedziemy. To jest Holy Place, to jest święte miejsce. Troszkę wyglądało jak te nasze kurhany, co? Zobacz jak wyglądało, dałem radę tylko brać Holy Places, ale nie wiem kogo dotyczyły, wyglądają jak kurhany. No wiecie, tam nie można zabierać kamieni, bo jak zabierzesz kamień, to już jest koniec.
O, patrz, a tam, co to? Nie, coś płynie. Myślałem, że to twój głaz narzutowy. Co mi go obiecałeś. Droga nie jest usłana różami. Znów jakaś spinaczka na wyżyny do Putbusu 7. Że jakiś punkcik widokowy będzie, ławeczka, coś takiego. Rozi postanowił, że już nie jedzie nigdzie. Kurwa, kto tyle zapakował tego? Znowu. Klamkowatka została. Banana niezwykle nerwowy na tym wyjeździe. Chodź, zapraszam Cię tam. Na kiełbaski. To jest takie fajne, pikantne kiełbaski z salami. No, zaczynam jeszcze takie coś tam. Bułeczka. Nie, lepiej nie. Ja tam smoothie to fajne jest, jak jestem w domu. I takie chatki to piękna sprawa na trasie. Kiełbaski zjedzone. Pawełek nas poczęstował hariboskami, a hariboski, jak wiadomo, dodają mocy. I wzmacniają kolana. To są oryginalne Haribo z Niemiec, to one są, wiecie, 2 razy lepsze. Kulki mocy. Ola nazywa to kulkami mocy. Pozdrawiamy Olę ze Świnoujścia. Naszą przewodniczkę z dnia pierwszego. Kto nie widział odcinka, to zapraszam. Właśnie spakowałem kurtkę przeciwdeszczową, więc to jest koniec z deszczem w tym wyjeździe. A teraz tą sakwę wrzuć do morza. Chowam ją głęboko, żeby już nie trzeba jej było wyciągać. Cieszymy się, panie Adamie, że zdecydowałeś się na ten ruch. O, Adam też ma Haribo. Patrzcie, jaką paczkę ma. Schował, nie podzielił się. Kupuję to XXL, a nie. Wszystko kupujesz XXL? Ale Bo później, czasami 3X. ale później trzyma dla siebie. Nie chce się dzielić, Nie podzielacz. nie podzielać. Patrzcie, jak tam pięknie. Postaram się to zoomować w programie. Nie wiem, czy będzie widać, ale jest mega widok. Mega. Putbus 6. Zobacz, jest korona na górze. To może być jakiś królewski pomnik z koroną na samym szczycie. A, mam to właśnie na punkcie. Panie Adamie, poprosimy o komentarz. 1828 powstało. Nazywa to się Cirrus. Ale oczywiście mam wszystko napisane tylko po niemiecku, więc... Sirius is der letzte ein... Mam zdjęcie, przetłumaczymy to. Zobaczymy to, albo zobaczymy w Google Maps. Niestety, oni nie dbają o turystów. Ale Rosenkrantz tutaj coś robił. Także, co to było? Cirrus, ale tylko jest po niemiecku, więc co ja mogę? Nie, ale to jest centrum. Fajne fury. W Putbusie jesteśmy. Czekamy sobie na pizzkę. A Reksik ma kepsa, ale on już go tak wciągnął. On go wciągnął szybciej, niż ja zdążyłem wam pokazać. Zaraz jeszcze tą bułkę sobie złoży i będzie miał na kolację. Chyba był głodny. Głodny był chłopak. A kierownik co? Patrzę, czy są jakieś alternatywne traski, które byłyby może trochę ciekawsze. I teraz będziemy się kierować na miejscowość Gard. No, można tam dojechać szlakiem, ale Rozi twierdzi, że jest jakaś ciekawsza trasa. Ja Także nie twierdzę, nie. Czuję, że nas przeora po jakichś klifach, czy tam, nie wiem, po jakichś klifach, ścieżkach, single trackach. Także, bo wiecie, zostało 20 km do promu, żeby jeszcze tak nas docisnąć, nie? Żeby już, jak zajedziemy na kemping, żeby tylko paść na twarz. Taka rozkmina przy jedzeniu. Zastanawiam się, jak to jest, że my za pierwszy kemping zapłaciliśmy 80 euro, Najgorszy. a był praktycznie najgorszy. A za ten kemping zapłaciliśmy 67, a teraz w ogóle jakieś grosze. a teraz Ale jakieś to grosze. Tutaj pan był chyba jakiś dziwny. Chyba pan był bardzo miły, bo zapłaciliśmy bardzo mało. Ale zastanawiam się, jak mogli nas na tym pierwszym kempingu skasować. A może oni za 2 doby to skasowali może. Że byliśmy tam już, bo on powiedział, że o 8 chciałby zameldować, a może my byliśmy o 10 Nie już. wiem, za dużo skasował. Nie, on normalnie się skasował, tylko że on ci mówił, że to kosztuje prawie 2 dychy ten kemping, czy coś takiego, nie? Proszę. Za dużo, To warunki, taki standard, nie? ten prysznic. Tragedia. Ja już myślałem, że całe Niemcy tak będą wyglądały. Już się wystraszyłem.
A słuchajcie, Paweł w ogóle Duolingo se robi, nie? Bo on się uczy angielskiego cały czas, on jest jak prezydent Duda, on się uczy cały czas. Wszędzie. Na rowerze sobie Duolingo włączę. Dlatego potem taki głodny jest, bo jak cały czas pracuje tym mózgiem, no to jest cały czas głodny. Na którym levelu jesteś w Duolingo? Nie wiem, utrzymuję pasce tutaj dla dzieciaków. A robimy, mamy Ty za dzieci competition. robisz, tak? Ty nie robisz swojego, tylko za dzieci. Nie, utrzymujemy ilości dni. Ale to wystarczy, że pasy. ty zrobisz, czy... Nie, wszyscy muszą robić. A, czyli one też muszą zrobić. Kepsiki Picka weszły jak złoto, także jak będziecie w Podbusie, to Sasz Baba. Takie dobre jedzenie, dobre, bardzo dobre. Mieszane! Kuciak. A jak robi kuciak? Miau. No tu kolejny pomnik. 1870-1871. Cokolwiek, nie wiem. To chyba trzeba by być jeszcze doszkolonym z historii Niemiec, żeby tu się znać na tych wszystkich pomnikach. Ale tam dobrze nie znam polskiej historii, a co dopiero niemiecką. Co wam mogę powiedzieć, to że naprzeciwko jest ratusz. Tyle umiem przeczytać. No i ładny. Taki herb na bogato dosyć był, złoty. 50 km stuknęło, także pobijamy już w tym momencie wczorajszy dystans, który zrobiliśmy po Jasmundzie, po Parku Narodowym Jasmund. Taka pętelka, jeśli nie widzieliście odcinka, to zapraszam. Jak was nie zwiedzie ten single track, to oficjalna droga na Garz. 9 km do Garz. No ale oznaczona była jako ścieżka rowerowa, więc jedziemy. Co, jak nie przejadę? Proszę, tak kuna w pokrzywy. Dom do kupienia elegancki. Tylko trzeba stolarkę okienną wymienić. Czuję się, jakbyśmy byli na Green Velo. No trochę tak. Tylko jest zimniej. Ale tempo na wierzchu jak na Green Velo. Także wracają wspomnienia. Ciekawymi drogami prowadzi ten szlak. No, pozytywnie. Fajnie się cały czas jedzie. Cały czas mam wrażenie, jakbyśmy jechali z góry. Przez takie różne miasteczka. Czasem single track, czasem trochę szersza droga. Może tu jakiś w ogóle jest nasyp kolejowy. Taki mały pochył był i mały podjazd był, także może to być, że to jest pokojowy. Jesteśmy w Garz, zrobiliśmy sobie zakupy w EDC, a teraz kierujemy się na Glewic, na prom. Tutaj jest drogowskaz 10 km, jest szlak rowerowy. 18:20 mamy prom, jest 17:23, godzina. Na spokojnie, na spokojności dojedziemy. Nie mogło być tak cały czas. Pięknie, piękna pogoda, pięknie świeci. Oho, ktoś jedzie. Dawaj. Oho. Co on ci mówił? Jak powiedział do ciebie brzydko? Nie, Dankeschön powiedział. Dankeschön No powiedział? ładnie. Uprzejmie? Tak, co prawda spadło mu na strawę teraz przez nas, no ale trudno. Nadgoni. No, średnia ważna rzecz, nie? A jak nasza średnia? Nasza jest wystarczająca. Komut mówił, że będzie 12,9, a jest 13,7. No, widzisz? Ambitnie. Dojeżdżamy do promu. Płatność na promie. Płatność na promie, tak. Podobnie jak na tamtym pewnie. No, Ale fale. Miejmy nadzieję, że pływa. Jeśli nie pływa, to ile jest naokoło? No 40 km, ale to śpimy tu i płyniemy rano. No przecież nie zrobimy nic innego. Prom płynie elegancko, nadciąga, ale To pizdo. jest taki test mikrofonów teraz. Jak teraz wytrzyma głos ten wiatr, który osiąga, no nie wiem, z 60 na godzinę to ma minimum. No, ledwo idziemy. Ledwo idziemy, także jeżeli mikrofony dają radę, to są naprawdę przekozackie. Przykozackie. Firmy Komika. Tak, mikrofon. Statek płynie prom, trochę bokiem płynie, bo wiatr jest przedni. Znaczy w sensie, że Chyba nas dowiezie. Najwyżej będziemy driftować tym promem. zobaczymy. 1,7 km ma ten kanał, więc może da radę. Tam jest. A wiecie, że wczoraj i przedwczoraj nie pływał, więc to tak myśmy nie byli do końca pewni. To prawda skasowali tą informację ze strony, że nie pływa. Tutaj też żadnych kartek nie ma, ale nerwowość... Chwilą Paweł sprawdził trochę inną linię i
Już myśleliśmy, że jest niezły fuck up. Chyba wszystko pozytywnie się zakończy. Chyba, że zatoniemy. No to wtedy też jakieś będzie rozwiązanie, no. Kiedyś będzie o tobie wtedy film zrobią. Teraz jak o- słyszałem, że o Heweliuszu ma być. Nie jest źle, płyniemy pełną mocą. Widzisz, Paweł? Mogłeś pływać takim statkiem, to do IT ci się zachciało iść. Po Motławie byś sobie pływał na przykład. Tak. No ty tam miałeś jakieś praktyki na kutrze, nie? Na barce. Na barce? Tak. Na barce strąg? Na barce i na chłodnikach. Tak. Jest, ale daje, co? Daję bardzo, aż się zaczynam bać trochę. Teraz najważniejsze się zmieścić. Pytanie, czy wyhamuje? Czy walimy po nabrzeżu? Staram, że wyhamujemy, bo ten pan już dzisiaj kilka razy pływał, to chyba... Chyba pamięta. Ten se umył auto i dostał solą morską. Jaki tutaj marynarz cię wita? Willkommen. Rugia, bye bye. Rugia, bye bye. To mi pokazuje, że zaraz gdzieś w lewo. Kolejny sukces, udało się dotrzeć do kempingu w Stalbrodę, więc będziemy się teraz rozbijać. Po opuszczeniu wyspy już nie ma nas na wyspie, jesteśmy teraz już Na lądzie. na lądzie stałym, także już wracamy konkretnie. Już nam nic nie przeszkodzi, tylko Czy pedałujemy my do jutro domu. osiągniemy Polskę? Nie, Polskę dopiero w Szczecinie osiągniemy Polskę. Okej. Gdzieś tam. No, wyspa nie była dla nas przyjazna. Pogoda była Dobra. niezbyt przyjazna. Natomiast Dobra nas było. przywitało słonko. No, więc się cieszy ląd, że ma znowu nas. Rozbijamy się. Widzieli 74 kiloski. Myślę, że zacny wynik. Dobrze się jechało, trochę zmoczyło, trochę wybiało. Ale pozytywnie. Także rozbijamy się i idziemy jeść kolację. A Wam dzięki za oglądanie i do następnego razu. Pozdro.